Cześć, siemanko, witam Was w garażu w nowej serii. Będę robił garaż. Pierwsze, co bym chciał zrobić w nim, to wykopać tutaj kanał. Nie wiem, czy mi się to uda, bo nie wiem, jakie są wody gruntowe. Wstępnie mam taką dziurę wykopaną, tak 60 cm w dół. Posadzka tutaj ma około 13 cm. Widać, że to było dolewana nowa. Teraz jak już zacząłem, to już będzie szło. Teraz tylko poczekać i modlić się, żeby woda nie naleciała. Chociaż ziemia jest suchutka. Gruzu dużo nie będzie, ale bardzo dużo ziemi będzie. Ładnie sznurkiem sobie wyznaczyliśmy, tak jak to ma wyglądać. Wymiar kanału już z nadlatkiem na ten. Szeroki będzie na metr. No to tak kopiemy na 1,30 m, żeby bloczki weszły i w ogóle. Jak będzie mniej niż metr, to też się nic nie stanie. Ważne, żeby było około metra. Długi kiedyś planowałem na 5 metrów, ale garaż ma 5,80 m, także nie wiem, czy to nie będzie za dużo. Na 4 metry mi wystarczy spokojnie. To i tak albo wjadę przodem, albo tyłem. Tu robota idzie. Na razie tyle ziemi. Tyle gruzu. Tutaj dziurki ponawiercane. Wtedy jak się młotem wali, to fajnie sobie pęka na tych dziurkach. No, około metra głębokości już jest. Ziemia się nie obsypuje. Tam już jest fajnie podkopane. Na razie ziemię tutaj rzucam, no bo nie mam gdzie, kurde, nie wyrzucę na parking. Bo to osiedlowy garaż, także są pewne utrudnienia, niż tak jak ktoś ma swoje podwórko. Ale robota idzie. Na razie wody nie ma, ziemia sucha. Gadałem z sąsiadem, co ma 2 garaże dalej kanał. Mówił, że nigdy nie było wody, tylko raz jak studzienki były zapchane, te odprowadzające wodę, to mu podniosło jakieś tam rzeczy w kanale, ale tak to przez tyle lat nigdy nie było wody. No są tutaj ogólnie odwodnienia porobione, bo teren jest wyłożony kostką przed garażem, no i to wszystko sobie spływa do tych studzienek. Także myślę, że tutaj wody nie powinno być. Ale to się jeszcze okaże, jak będzie głębiej. Miejmy tylko nadzieję, że tej wody nie będzie. Wtedy nie będę się musiał bawić się z jakimiś specjalnymi bardzo izolacjami, bo jak wiadomo, ile człowiek by tej folii nie dał, i tak ona się gdzieś może przedziurawić. A tutaj wykopy trwają w garażu. Tu mam poskręcane, żeby mi na dźwig tak bardzo nie leciało i w ogóle. Także tutaj jest trochę tej ziemi. Jedna przyczepa została już wywieziona, taka od ciągnika. Na razie ziemia się nie obsypuje tutaj i fajnie, bo wszystko stoi tak jak wykopane, tak stoi. Wody na razie nie ma. No jest gitarka, no. Wszystko idzie tak na razie sprawnie i mam nadzieję, że oby tak dalej. Mało miejsca tutaj trochę. Tutaj też bloczki. Tutaj ta ziemia, którą zostawiłem. Nie chciałem wszystkiego wywozić. I tak się muruje tutaj już. Idę do kanału, Wam pokażę co i jak. Dobra, jestem w kanale, tutaj na razie fajnie chłodno jest. Co by tu wam powiedzieć? 2 pierwsze warstwy są położone na płasko. Chciałem wylać najpierw posadzkę, wtedy ustawiać na tym bloczki, ale stwierdziliśmy, że w sumie na kilkucentymetrowej posadzce to by musiała być jakaś ława czy coś. A 2 warstwy bloczków w poziomie to jest naprawdę, no konkretnie to się trzyma, a później już bloczki są w pionie ustawione. Tu są 3 warstwy, tutaj będzie jeszcze jedna, druga, trzecia. Bloczków już kupiłem 195. Na warstwę dookoła średnio idzie 30 bloczków. Tutaj mam parę bloczków.
garażu. No i tam, co wcześniej pokazywałem, przed garażem. Tak, wcześniej woziłem po 20 w samochodzie. Dzisiaj przywiozłem 25. Wczoraj przywiozłem 70. No oczywiście nie na raz, wziąłem to na 3 razy. Ale na spokojnie sobie można to przewieźć. Jak już będzie wymurowana ściany, to się to wszystko posprząta i się wyleje wtedy posadzkę. Wtedy już nie wiadomo, nie musi być jaka gruba. Tutaj ziemia to już jest tak ubita, powiem wam, że ona ogólnie była tutaj zbita, ta ziemia. Bardzo twarda, ciężko się tutaj już kupało. Tu mam obsypane, tak jak się posadzka kończy. Tu będzie ustawiony kątownik, już mam zamówiony, niedługo przyjedzie. I to będą wąsy dospawane, i on będzie zalany wtedy betonem, to będzie tak lekko w górkę. I tutaj tak wyszło, że praktycznie mało jest ale w sumie dobrze, że kanał będzie lekko wyżej niż posadzka, bo w zimę jak samochodem przyjadę, to nie będzie mi woda spływać do kanału, tylko sobie będzie płynęła gdzieś bokiem. Na podłogę przyszła papa, jaka taka izolacja. Tam już jest wylane tyle. Tutaj sobie rureczki ustawione. Tam trzeba będzie pozaklejać to po rurkach, pozacierać i będzie gitara. Już kanał jakoś wygląda. Jak to się mówi, bardzo dobra robota. Rureczki ustawione, rurki. Posadzki będzie 5 cm. Kanał ma około 1,80 m. 5 cm to będzie 1,75 m. O, to będzie wyglądało tak. Tak jak mam. No tak, oczy mam na takiej wysokości. Myślę, że to jest odpowiednia wysokość. Bo kanał też ma tam jakiś prześwit. O, bo tak jak bez posadzki, no to praktycznie jestem na równo z kanałem. Bo ja mam 1,80 m i kanał tak samo. I to właśnie. O, a tak jak już stoję na tej posadzce, to już jest trochę lepiej. Jeszcze trochę roboty będzie. Ale już powoli to wszystko fajnie wygląda. Kątownik mam przymierzony. W rogach pospawany. Przyspawane mam wąsy. Żeby wszystko tutaj się ładnie trzymało. Tutaj. Aż tak konkretnie są. Wtedy to się betonem zaleje. Tu muszę jeszcze tą ziemię powybierać, tak. I tutaj zaleje się to całe. Te wąsy tu też będą zalane, to będzie trzymało. Tutaj gdzieś muszę wywiercić dziurę na peszel, żeby wsadzić tutaj sobie bo tutaj sobie chcę gniazdko zrobić. Myślałem sobie gniazdko gdzieś tam pociągnąć, ale stwierdziłem, że i tak przeważnie gdzieś z tej strony się coś robi. Także tutaj gniazdko mi wystarczy, tam takie podwójne albo potrójne. I będzie gitara. Parę wąsów dospawałem z płaskownika tym razem. Otwór mam wywiercony. Sobie swobodnie tutaj przechodzi. Tam wykułem tylko już trochę posadzki, chciałem trochę, ale nie udało się. Kanał zrobiony. Zejdę tam wam, pokażę jak to wszystko wygląda. No kanał zrobiony. Deski mam z regałów. Te regały, które rozbierałem w piwnicy. Są fajne, grube dechy 4 cm. Akurat starczyły na kanał na całą długość. Na razie drabinkę mam. To jest regał, który stał w garażu. Na razie niech jest. Tutaj mam peszel puszczony, bo chcę sobie tutaj zrobić gniazdko.
żeby no, kątówkę, spawarkę czy coś czasami się używa. Tutaj mam taki halogen. O, obrócę go trochę, bo za bardzo świeci. Taki halogen kupiony kiedyś do remontu w mieszkaniu. I ogólnie wszystko super, tylko on dużo miejsca zabiera. A tutaj akurat stwierdziłem, że w kanale będzie idealnie. Można go jeszcze podnieść do góry, wyregulować strumień światła. Kurde. Może jeszcze tutaj przerobię to, żeby na jedno tylko świeciło, bo dwa to jednak mocne to jest strasznie. Ale dobra. To w swoim czasie wszystko. Po prostu ten halogen tutaj będzie miał swoje miejsce. Znaczy no oczywiście też gdzie indziej, ale głównie jak sobie będę przy samochodzie robił, to on się tutaj przyda. Latareczką świecić czy coś, to tak do końca nie wychodzi. A jak są takie wnęki, to myślę, że to tak oświetla wnętrze kanału, a dokładnie nie świeci gdzieś tam pod samochodem idealnie, gdzie tam chcemy coś robić. Dlaczego nie robiłem wnęk? Ano z takiego powodu, że jak ja bym miał wnęki w kanale i bym coś robił, to wszystko buch w tą wnękę, buch w tą wnękę, buch w tą wnękę. A już potem bym sam nie wiedział, co gdzie jest. Bym wszystko w te wnęki nawalił i bym później szukał kluczy. A tak, ja jestem przyzwyczajony do tego, że kładzie się klucze tutaj, na górę. No i chcąc, nie chcąc, później jak wyjadę samochodem, muszę to posprzątać. No i dzięki temu jest jakiś porządek. Ściany są wygładzone klejem do siatki. Można go cienkowarstwowo dać. 3 warstwy tutaj są. Jest praktycznie jak w domu. To kiedyś pomaluję, tylko to musi sobie dobrze, porządnie wyschnąć. Tutaj widać jeszcze o. Na ścianach nie będę dawał żadnych płytek. Po co? Pomaluję to w jakimś kolorku. Ogólnie ściany są gładziutkie. To po co mam je obkładać płytkami? Na podłogę właśnie się zastanawiałem, czy dać może płytki, czy może pomalować jakąś farbą do betonu. Także to się jeszcze zastanawiam. Ściany na pewno pomaluję, a podłogę może płytki albo jakiś chlorokauczuk, albo jakaś inna farba do betonu, do posadzek. Żeby to nie było nie wiadomo jak drogo, a żeby było ładnie. Każdy pewnie ciekawy, ile to wszystko wyszło. Ja liczyłem ogólnie, że tak z 2000 mnie to wyjdzie. No i tak się zmieściłem. Za bloczki dałem 780 zł i 50 groszy. Wyszło 223 bloczki. Za kątownik dałem 182 zł. Zaprawy i inne rzeczy 455 zł. Czyli cement, zaprawa do murowania, bo tutaj bloczki były murowane na zaprawę, taką gotową. Waszpadle, do mieszka, do cementu, no różne takie pierdoły. No i wywóz ziemi 500 zł. To było od groma tej ziemi. Tak można śmiało powiedzieć, że prawie 20 ton tej ziemi było. Może ktoś nie uwierzy, ale tak było. 5 takich przyczep od ciągnika było tak załadowanych, że aż się resory wyprostowały. Powiem tak, można by to było wozić przyczepką, ale nie wiem, czy 40 przyczepek, czy na 40 przyczepek bym dał radę to zabrać. Po pierwsze, nie mam przyczepki, po drugie musiałbym ją wypożyczyć i gdzieś to wywozić. A tak, udało się tak, że zapłaciłem, przyjechał pan z ciągnikiem, żeśmy wrzucili i on to sobie zabrał. I to wszystko mi wyszło ogólnie. Wszystkie materiały 1917 zł i 50 groszy. Także zmieściłem się w 2000. Teraz ogromne podziękowania dla mojego taty i dla mojego brata, bo bez Was by tego kanału nie było. Bardzo mi pomogliście przy robocie. No i dzięki Wam jest to, co chciałem. Zawsze chciałem mieć kanał i swojego dopiąłem. Schodów w kanale nie robiłem, bo schody zawsze zabierają trochę miejsca z długości. Drabinka tego miejsca nie zabiera. No wiadomo, może drabinka nie jest tak bezpieczna
Ale to nie jest kanał 15-metrowy, że mogą być w nim schody. Tutaj jest 4 metry, no i kilka centymetrów. Za chwilkę wjadę samochodem i zobaczę, jak to wszystko się prezentuje. Moje obliczenia się udały. Tędy sobie spokojnie wejdę, bez żadnego problemu. I tutaj sobie spokojnie drzwi zamknę. Mogę jeszcze cofnąć do tyłu na spokojnie. Wtedy jak sobie cofnę, to sobie wejdę na spokojnie pod samochód. W sumie teraz też wchodzę normalnie, ale zapas jest i to mi się właśnie podoba. Tak miało właśnie być, kurde. Bardzo dobra robota. Bo chciałem sobie swobodnie wejść do kanału, jak zamknę sobie drzwi od garażu. Bo czasami są takie prace, które no nie skończę w jeden dzień i samochód będzie stał na kanale. No jak on będzie sobie stał, no drzwi muszę jakoś zamknąć, tak? A nie zawsze. Czasami koło jest odkręcone i jak mam wepchnąć, nie? Wszystko przemyślałem. Miska olejowa sucha. W ogóle tutaj suche. No jeszcze brudne od tego, od poprzedniego, ale ogólnie tutaj wszystko było zażygane. Ale po wymianie tej uszczelki, pokrywy zaworów jest lepiej. Dobra, nie będę dalej przeciągał tego filmu. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. W razie jakichś pytań piszcie. Postaram się odpowiedzieć. Oczywiście na to, co tam będę wiedział. Trzymajcie się. Hej!